Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak korzystać z narzędzia Geolocation. Jest to jedna z usług dostępnych na stronie Web Services, do której link do instruktażu znajduje się w opisie pod filmem. Geolocation służy do przypisywania współrzędnych geograficznych do nazw miejsc wykrytych w tekście. Aby rozpocząć korzystanie z usługi, należy wybrać jeden z dwóch trybów. Interaktywny, który dobrze się sprawdzi przy analizie krótkich tekstów, lub tryb kreatora, w którym można przetwarzać większe pliki oraz korpusy. Zacznijmy od trybu interaktywnego. Znajduje się tutaj krótki tekst o Wrocławiu, na którym można przetestować usługę, klikając przycisk Start. Aby przeanalizować własny tekst, wklejamy go w miejsce tego. Ja na przykład wkleiłam tekst o rezerwatach przyrody w Australii ze strony Biura Podróży. Następnie w parametrach ustalamy, czy tekst jest w języku polskim czy angielskim. Kiedy wszystko jest gotowe, klikamy przycisk Start poniżej i po prawej stronie pojawia się wynik w formacie JSON oraz mapa, na której zaznaczone są wykryte w tekście lokacje. Można tę mapę przesuwać po ekranie, klikając i przeciągając ją w dowolne miejsce. Można ją także przybliżać i oddalać za pomocą przycisku plus i minus, a każda niebieska pineska symbolizuje lokalizację znalezioną w tekście. Wykonajmy teraz podobne zadanie w trybie kreatora. Wybieramy tutaj do przetworzenia korpus lub plik. W tej chwili wybieram archiwum zip z lekturami. Pod spodem wpisujemy nazwę dla zadania lub wybieramy opcję nazwa domyślna, a następnie zaznaczamy, czy interesuje nas język polski czy angielski. Kiedy wszystko jest gotowe, wracamy na górę i klikamy przycisk uruchom po prawej stronie. Zostaniemy wówczas przeniesieni do listy zadań, a nowo utworzone przez nas zadanie będzie na pierwszym miejscu. Rubryka Status pokazuje, w ilu procentach zadanie zostało wykonane. Jeżeli wybraliśmy do analizy duży plik lub korpus, to może to chwilę zająć. Kiedy proces się zakończy, klikamy ikonę dokumentu w kolumnie Akcje, aby pobrać plik z wynikiem. Następnie wybieramy, czy interesuje nas plik JSON czy mapa i klikamy Save File, a następnie przycisk Pobierz. Dziękuję za obejrzenie tego tutorialu. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze korzystało z narzędzia Geolocation, a jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, to zapraszam do kontaktu.